Cześć, siemanko! Przyszła do mnie paczka, coś tyka. Zamówiłem sobie ostatnio fajne dodatkowe gadżety do głowic termostatycznych, które mam przy swoich grzejnikach. Pomogą mi one bardziej kontrolować te głowice, dzięki czemu wszystko będzie prostsze, łatwiejsze i lepiej dopracowane. O czym mowa? Takie malutkie paczuszki. Avato Tuya Wi-Fi Sensor Smart Door Window Home Security Alarm. No i to jest wersja Wi-Fi. Ponieważ nie mam Zigbee, dlatego kupuję zawsze wersję Wi-Fi. Jak już tak zacząłem, to już tak trzeba kontynuować. Aplikacja Avato. Zeskanuj, aby sprawdzić autentyczność. Instrukcja obsługi. Zasilanie 2 baterie AAA. Wymiary. Instalacja Smart Life App. Jak zamontować baterię. A z drugiej strony przycisk Reset. Dodawanie urządzenia. No i w sumie to tyle. Jak to zainstalować? Że najlepiej, żeby była przerwa mniejsza niż 10 mm. No i w sumie tyle. Tutaj jest ten czujniczek taki. Pewnie jakiś magnes jest czy coś, nie wiem. To jak jest złożone, to wysuwamy. O, taśma. A, tutaj też w sumie taśma jest. Ja myślałem, że to jest przyklejone wcześniej. Ale jednak nie. Ok. Tutaj to wysuwamy. Tutaj delikatnie. Tutaj jest taki ząbek. Ok. No i tutaj trzeba włożyć 2 baterie. Mam baterie, które się absolutnie nie nadają do głowic termostatycznych. Są bardzo lekkie, bardzo miękkie. Można je tak sobie normalnie zgnieść. Ale nie są to złe baterie. Po prostu ostatnio doczytałem, że to są baterie cynkowo-węglowe. Przez to są takie lekkie, ale przez to mają też mniejszą pojemność. No i mniejszą moc, czy no po prostu są do pilotów, do telewizora czy coś tam to idealne, ale do takich głowic termostatycznych, tam gdzie ten siłowniczek musi pracować, to tak średnio się nadają. Wkładamy bateryjki sobie i tutaj już się coś nam pokazało i zgasło. Tutaj jest przycisk Reset, jak go przytrzymam dłużej, to tutaj zacznie dioda migać i wtedy w aplikacji będę mógł sobie to skonfigurować. To sobie składamy. Ok. No i tak, tą część montujemy. Tą część montujemy, wtedy one są blisko siebie, tam mniej niż centymetr, to jest zamknięte. Jak odchylimy tą część, to wtedy idzie sygnał, idzie do serwera Tuya, no i w aplikacji dostajemy powiadomienie, że okno zostało otwarte. No ale ktoś zapyta, no ale na cholerę mam wiedzieć, że okno zostało otwarte, mieszkam powiedzmy na 4. piętrze w bloku, więc włamywacz raczej nie będzie się wdrapywał jak Spider-Man. No nie. Ale jeśli już ktoś ma głowice termostatyczne, to dzięki takiemu urządzeniu można sobie to lepiej zautomatyzować. Można sobie utworzyć różne sceny. Na przykład okno jest zamknięte, głowica sobie tam jest ustawiona na jakiś tryb automatyczny albo według jakiegoś harmonogramu. No i wtedy na przykład chcecie otworzyć okno. Na dworzu jest zimno. Teoretycznie głowice mają funkcję otwartego okna. Aczkolwiek nie działa to tak szybko. Druga sprawa, że tam temperatura musi spaść o kilka stopni w ciągu iluś tam minut. Nie wiem, jakby zimno musiało być, żeby to się tak nagle wydarzyło. No ale temperatura się troszkę chociaż obniży i te głowice już się odpalą i zaczną grzać. Wtedy można sobie zamontować takie czujniczki, wtedy uruchomić sobie sceny, że jeśli okno zostało otwarte, wyłącz głowicę albo po prostu przestaw w tryb manualny, tam z jakąś małą liczbą stopni ustawionych, żeby po prostu to takie zabezpieczenie, jeśli ktoś by na przykład otworzył okno, wyjechał gdzieś i by się całkowicie wychładzało mieszkanie, no i byłaby szansa, że w końcu zamarznie grzejnik. Dlatego można ustawić wtedy tryb manualny, tam powiedzmy, nie wiem, na 15 stopni Celsjusza, cokolwiek. No i wtedy to jedna scena. Druga scena no to taka, że gdy okno zostanie zamknięte, na przykład poczekaj tam 10-15 minut i dopiero wtedy uruchom głowicę. Albo na przykład uruchom ten tryb automatyczny, albo na przykład ustaw głowicę tam powiedzmy na 21 czy tam 22 stopnie. W zależności od tego, co kto oczekuje. Także według mnie rozwiązanie fajne, może się przydać nie tylko do automatyzacji grzejników. Można to zastosować do wielu różnych rzeczy. Ja na przykład mam w garażu zamontowany sterownik do bramy garażowej i on jest z czujnikiem otwarcia i zamknięcia. Też jest właśnie jedna część, to jest taki jakby czujniczek, no i druga część jest jakby ten
No ta druga część po prostu. Jedna część jest przymontowana na bramie, a druga część jest przymontowana do ramy. Do ramy czego? Druga część jest przymontowana do ramy bramy. Do ramy bramy. Zamiast tamtego urządzenia można zastosować takie coś. No, aczkolwiek tam bardziej opłacalne było dla mnie kupić ten sterownik od razu z tym czujnikiem otwarcia, bo to było razem ze sobą połączone, plus nie muszę tam wymieniać żadnych baterii, ani nic innego. No a tutaj jednak baterię trzeba założyć. No ale inaczej nie widzę tego, żeby mieć podłączone to i jakieś przewody jeszcze plątające się wokół okna, nie? No to takie kurde średnie. Taki jeden czujniczek kosztuje około 20 zł na AliExpress. Jakby ktoś był zainteresowany, to zostawiam linki w opisie. Mam kupione 4 takie czujniczki z tego względu, że mam 4 głowice w mieszkaniu. 4 okna. Okno ma 2 skrzydła, ale tylko to jedno skrzydło jest uchylane. Dobra, żeby nie przeciągać, zabieram się do konfiguracji. Postaram się nagrać aplikację, jak to konfiguruję, żeby ktoś sobie zobaczył i się zainspirował. No dobra, to biorę się do konfiguracji. Otworzę sobie ten czujniczek, przytrzymam sobie ten przycisk Restart, aż zacznie mrugać. Czasem w aplikacji wyskoczy od razu, że coś jest do dodania. Czasami nie od razu, ale wtedy wchodzimy tutaj. Dodaj urządzenie. A, dobra, bo mam Bluetooth wyłączone, z tego względu nie działa. I jest, kontakt sensor, dodaj. Łączymy się z siecią Wi-Fi, klikamy dalej. No i w trakcie dodawania jest. O, i od razu dostałem powiadomienia. Mogę sprawdzić, co tutaj się działo. Ok, i tutaj sobie możemy już robić jakieś bariery. Teraz tak. No i dostałem powiadomienie, że jest otwarte. I tutaj w aplikacji też będzie status czujnik drzwi włączony. No czyli otwarty. Teraz złączyło się. Obecny status closed, zamknięty. Te tłumaczenia ogólnie tutaj no to są takie średnie, ale można się do tego przyzwyczaić. Tutaj poziom baterii, przypomnienie o zamknięciu, alarm o tym, że jest otwarty, no i alarm, że jest słaba bateria. Na ten moment mogę to zostawić. Będę za każdym razem w sumie dostawał powiadomienia, ale jak już zrobię automatyzację z głowicami do grzejników, no to wtedy to jest bez sensu, bo po co ma mi non-stop w telefonie, kurde, wyskakiwać okienko, że okno jest otwarte. Wiem, że jest otwarte. No i czujniczki mam zamontowane. To przykleiłem na górze, a to przykleiłem do tego nadproża. Tutaj jest akurat taka przerwa, że wszystko działa. Teraz jak uchylam okno, to dostanę powiadomienie. Jak zamykam, też dostanę powiadomienie. Aczkolwiek te powiadomienia wyłączę, bo one mi nie są potrzebne. Głowica przestawia się w tryb ręczny. Teraz aktualnie tutaj ona wykrywa 22 stopnie, ale w tryb ręczny ona jest ustawiona na 15 stopni. Tutaj miałem problem, bo nie mieściło się, więc zamontowałem czujniczek do ramy i to zamontowałem w taki sposób. No i też działa. Ustawiłem sobie taką prostą automatyzację. Jeśli czujnik drzwi, czujnik okna zmieni status na włączony, czyli otwarty, to wtedy ustawiam tryb temporary i ustawiam temperaturę na 15 stopni. Obowiązuje cały dzień, wyświetlane jest w jednej strefie. Teraz druga automatyzacja, jeśli czujnik okna zostanie wyłączony, czyli okno zostanie zamknięte, wtedy wykonujemy opóźnienie 10 minut i ustawiamy tryb na automatyczny. To jest taka najprostsza automatyzacja chyba, jaką można zrobić. Tak tutaj patrząc, teraz jest temperatura ustawiona temporary 15 stopni. Teraz Wam pokażę, na przykład wezmę tryb auto, przełączę sobie, tryb automatyczny, no i zaraz otworzę okno i zobaczycie, co się wydarzy. Od razu się przełączyło w tryb ręczny, tymczasowy. Tutaj jest powiadomienie, że zostało zamknięte i przez 10 minut będzie temperatura taka ustawiona. Ogólnie największy problem według mnie z tym wszystkim jest taki, że tutaj mamy week program. No i mam work days, mam 7 dni ustawione, żeby się tam nie bawić w weekendy i nie ma znaczenia dla mnie dzień tygodnia względem jakby temperatury. Ustawienia programowania tygodnia, ustawienia dnia tygodnia. No i tutaj mamy. Nie można sobie powyłączać tych różnych
bo to jest raz, dwa, 6 różnych pór dnia. No i mam na przykład 20, 20, 21, 21, 21 i w nocy 23:59 jest ustawione na 20 stopni. No i to jest ok, ale już nieraz sytuację miałem taką, że to się zresetowało. Dlaczego? Raz to wiem na pewno, że się zresetowało przez to, że baterie były słabe. No i nie wiem, co się wydarzyło, ale to się zresetowało. Także no może, nie wiem, po wymianie baterii też jakby się zresetowało. Także można to też ograć innymi automatyzacjami. Okno zamknięte, włącz tryb auto i to jest w trakcie processing. White to execute. No, po prostu 10 minut czeka. Czujniczki mam zamontowane w każdym pomieszczeniu. Jeszcze muszę sobie zrobić te automatyzacje. Największy problem jak dla mnie to jest to, że trzeba tworzyć każdą osobno, czyli na przykład dla pokoju jednego ją tworzę, później dla drugiego, dla trzeciego, no i dla kuchni. No i później tak samo w odwrotnym przypadku też muszę stworzyć kolejne 4, no to już jest 8. Niestety te warunki w tych cenach są takie dosyć ograniczone i nie można sobie jakoś tego bardzo rozbudować. Ostatnio zainteresowałem się też systemem Home Assistant. Postawiłem to sobie na Dockerze, tak dla testu i zauważyłem, że tam jest sporo opcji konfiguracji, plus można własne skrypty, własne ustawienia, wszystko co człowiekowi się zamarzy, także może sobie ustawić. Przez API Tuya też za bardzo nie idzie wysłać naszego harmonogramu, w sensie tak jakbyśmy chcieli sobie go zapisać tam powiedzmy poniedziałek, godzina tata i coś tam, bo przy pobieraniu z Tuya Cloud tych swoich ustawień to jest zakodowane w formacie RAW. No i bardzo ciężko to zdekodować, bo no jak to się zdekoduje, to i tak to nie jest za bardzo zrozumiałe. Jest to jakiś sposób na kasowanie ustawień, bo po prostu jak już sobie skonfigurujemy, to możemy sobie pobrać sobie tą wartość w formacie RAW i jak się głowice na przykład zresetują, to wtedy wysłać to na nowo do urządzenia i to się przywróci. Także no, jest to sposób, no aczkolwiek to już jest więcej zachodu, bo trzeba mieć konto deweloperskie. No trzeba trochę dłużej nad tym posiedzieć. Te smart rzeczy to są jakieś uzależniające, bo na początku w sumie dla testu tak kupiłem sobie te głowice, kupiłem sobie do garażu ten otwieracz bramy i kamerę i co tam jeszcze mam? I router, żeby było połączenie z internetem. Czym dalej w las, tym więcej drzew. A tak serio, no to no jakby zainteresował mnie ten temat w sumie, bo nigdy tak się tym nie interesowałem i no i jakoś, kurde. Tym bardziej, że te urządzenia są tanie, bo na AliExpress idzie to naprawdę tanio dostać. Takie czujniczki, czy te głowice termostatyczne, czy nawet taki sterownik bramy, czy cokolwiek innego, no to kosztuje grosze, także to nie są jakieś duże pieniądze. Jak ktoś chce spróbować, no to w zasadzie dużo nie traci. Ja sobie zamontowałem takie głowice, ale tam tych głowic, tych manualnych, czy jak to tam nazwać, tych standardowych głowic nie wyrzucałem, ani nic z nimi nie zrobiłem, po prostu wsadziłem je do kartona i sobie czekają. W razie jak się ta głowica zepsuje, no to wtedy zamienię na tamtą. Za czym na przykład dokupię kolejną. Albo może kiedyś stwierdzę, że to bez sensu, niepotrzebne mi to i sobie założę te standardowe głowice. Kto wie, co będzie kiedyś. No ale ogólnie rzecz biorąc, czym bardziej człowiek jakby w to wchodzi, tym więcej rzeczy się dowiaduje, tym więcej rzeczy zaczyna człowieka interesować. No i bardziej zaczyna w to brnąć. Bo ja jestem takim człowiekiem, że jak już mnie coś zainteresuje, to nie ma zmiłuj. Dobra. Linki do tych czujniczków otwierania drzwi i okien zostawiam Wam w opisie. No a teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!